Witam serdecznie. Tylne koło roweru, jak widać jest flak. Trzeba będzie wymienić i oponę, i dętkę, oczywiście dziurawą. Należy rower obrócić do góry kołami, zabezpieczyć siodełko, rączki, manetki, żeby się tam nic nie uszkodziło. I pierwszą czynnością będzie zwolnienie hamulca tylnego, żeby móc wyjąć swobodnie oponę. Oczywiście zanim ją wyjmiemy, to musimy sprawdzić, czy przejdzie między hamulcami. Jeżeli tak, to wykręcamy wentyl już zawczasu. Jeżeli mamy zapieczoną śrubę, no to musimy użyć kombinerek i tak sobie radzimy, żeby usunąć stary wentyl. Odkręcamy, luzujemy śruby mocujące tylne koło z prawej, z lewej strony, ponieważ jest to tylne koło z przerzutką, to zaraz będziemy musieli zdjąć łańcuch. Ściągamy łańcuch właśnie z tylnej przerzutki, luzujemy go, ściągamy z przodu. I jak mamy już poluzowane koło, to możemy swobodnie je wyjąć. Proponuję używać rękawiczek, ponieważ to wszystko jest w smarze, brudne. Przynajmniej mój rower jest w smarze i brudny. Aby się nie upaprać i nie mieć problemów z domyciem rąk, to lepiej mieć rękawice. Już mamy zdjęte koło tylne. Pamiętajmy oczywiście o kierunku obrotu opony, żeby ją dobrze zamocować, ponieważ opona rowerowa, tak jak samochodowa, ma swój kierunek toczenia. Wyciągamy, zdejmujemy oponę, wyciągamy starą dętkę, dziurawą oczywiście. No i mamy nówkę. Trzeba pamiętać, żeby dobrać dobrze rozmiar do felgi i dobrze dobrać dętkę. Tu niestety wybrałem zawór Presta. Nie polecam. Bardzo zły w stosunku do możliwości pompowania. Trzeba mieć specjalną pompkę, ale o tym dalej. Wyciągamy dętkę z opakowania i będziemy ją zakładać. Musimy tutaj poluzować te wszystkie rzeczy i teraz sprawdzamy, czy na pewno dobrze nam się będzie opona toczyła w tym samym kierunku, w którym powinna być, i wkładamy do środka opony dętkę. Tak mniej więcej, żeby się trzymało, i nakierowujemy otworem na wentyl, na feldze, trafiamy, no i wciskamy ręcznie, delikatnie, żeby nie uszkodzić dętki nowej, pełnej. Zakładamy to. Na samym końcu oczywiście będzie trochę ciasnawo, w związku z czym trzeba mocno palcem docisnąć i tą oponę na felgę nałożyć. No jak już mamy to wszystko na miejscu gotowe, to jeszcze warto sprawdzić, czy dobrze się w dobrą stronę się koło kręci i można je zakładać tak, jak było zdejmowane. Nie jest to nic trudnego. Najważniejsze, żeby mieć dobre klucze, rękawice, no i kombinerki, jeżeli mamy jakąkolwiek śrubkę mocno zapieczoną, która się nie chce dać zdjąć. Po nałożeniu koła przykręcamy śruby z jednej i z drugiej strony. Oczywiście patrzymy, żeby nam to koło było dobrze ułożone i naciągamy łańcuch w ten sposób, że jedną ręką odchylamy przerzutkę tylną i zakładamy z przodu na zębatkę łańcuch i wszystko powinno elegancko się kręcić i działać. Jak widać, działa. Wszystko jest w porządku. Koło nie jest scentrowane. No to zakładamy na spokojnie tylny hamulec i będziemy mogli przystąpić do pompowania opony. Tutaj mamy właśnie
jak się zakłada te linki i osłonka i gotowe. Wszystko działa, wszystko sprawne. No więc przystępujemy do pompowania opony. Zawór Presta jest okropny, jest długi, wąski i niestety trzeba mieć specjalną końcówkę pompki, żeby tą oponę napompować. Jeżeli już mamy pompkę, to również możemy zdjąć końcówkę i pójść na łatwiznę, użyć pompki samochodowej. Ponieważ dobra pompka, która ma możliwość pompowania zaworów Schroedera, czyli samochodowych, ma końcówkę zdejmowaną, jeżeli oczywiście jest też do Presty. Niestety tutaj jest taki patent, że trzeba trochę ręką trzymać, bo zjeżdża ta końcówka, ale można mocno dzięki pompce samochodowej dopompować. No tu wybrałem oponę taką, która jest niby nie do przebicia, ma taki żel w środku, który zastyga, jeżeli się skontaktuje z powietrzem. Trochę to głupie rozwiązanie, no ale niech będzie. Jeszcze sprawdzam śliną, czy nie ma żadnego uszczerbku uciekającego powietrza, ale jest wszystko w miarę ok. Więc zakręcamy zaworek, nakładamy nakrętkę i będziemy mogli zobaczyć, czy da się jechać. No i tak jak wspomniałem, już jest opona napompowana, można jechać. Koło się nie scentrowało, całe szczęście, wszystko dobrze. Wymiana prosta, łatwa, tylko trzeba pamiętać, żeby mieć klucze, rękawice. Witam.